Pamiętnik Calka Perechodnika, żydowskiego policjanta w getcie w Otwocku, który sam zaciągnął do transportu do Treblinki swoją żonę i córeczkę, to jedno z najbardziej wstrząsających świadectw Holokaustu. Ale nie korzystają z niego badacze Holokaustu. Nie robi tego nawet sam Jan Tomasz Gross, który tak lubi oskarżać Polaków o udział w Holokauście. Dlaczego tak jest? Tego dowiecie się z dzisiejszego filmu. Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie kanał Zakazane Historie, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance Asi spółka akcyjna. Świadectw Holokaustu mamy wiele, ale świadectwo, jakie pozostawił po sobie Calek Perechodnik, jest wyjątkowe. Głównie dlatego, że jak żadne inne z nich nie oddaje ono tak mocno grozy tej najstraszniejszej w dziejach świata zbrodni. Pamiętnik Perechodnika, który został zatytułowany Spowiedź, czy ja jestem mordercą, został w Polsce dwukrotnie wydany przez ośrodek Karta, najpierw w roku 1993, a potem w roku 2011. Wydawca skorzystał z wersji maszynopisu pamiętnika Perechodnika, który znajduje się w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Oryginalny rękopis tego pamiętnika przechowywany jest w zbiorach Izraelskiego Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie. Co ciekawe, pamiętnik Perechodnika nie jest eksponowany przez badaczy Holokaustu. Można nawet powiedzieć, że ci ostatni go wręcz unikają. Najlepszym tego przykładem są publikacje Jana Tomasza Grossa, którego książki stały się bardzo głośne w ostatnich latach. Co takiego więc jest w historii spisanej przez Calka Perechodnika, skoro nie chcą jej nawet badacze Holokaustu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba najpierw skupić się na osobie samego autora tej historii. Calek Perechodnik urodził się w 1916 roku w Otwocku. Pochodził z bardzo zamożnej żydowskiej rodziny. W Otwocku Perechodnik uczęszczał do szkoły podstawowej i średniej. Po uzyskaniu matury wyjechał do Francji i tam studiował, uzyskując w 1937 roku dyplom inżyniera agronoma. Po powrocie do rodzinnego Otwocka Perechodnik uruchomił skład budowlany. Niebawem założył też rodzinę. Wybranką jego serca została Anna Nussfeld, której rodzice byli współwłaścicielami miejscowego kina. Już wówczas małżeństwo Perechodników zaliczało się do najzamożniejszych obywateli Otwocka. W sierpniu 1940 roku urodziła im się jedyna córeczka, której nadali imię Atalia. Wszystko, co wydarzyło się potem, usytuowało Calka Perechodnika w samym centrum Holokaustu, jednej z najstraszniejszych zbrodni w historii. Perechodnik stracił wówczas swoją żonę i córeczkę. On sam zginął jesienią 1944 roku, już po kapitulacji Powstania Warszawskiego, w którym wziął udział. I zginął bardzo przypadkowo. Ukrywał się wtedy w jednym z bunkrów usytuowanych w ruinach Warszawy. Tam namierzyli go polscy szabrownicy, którzy podpalili jego bunkier. Ponieważ już wtedy chorował na tyfus, był tak słaby, że nie zdołał wydostać się z płonącego bunkra. Pozostały po nim prowadzone przez niego zapiski, w których przedstawił wydarzenia, których był świadkiem w otwockim getcie, a także swoje emocje z nimi związane. Jego spowiedź, bo pod takim tytułem ukazał się jego pamiętnik, jest próbką tego, co przeżywały wówczas wszystkie ofiary
zagłady. Jak zatem ona wyglądała w Otwocku, miasteczku, w którym urodził się i żył Perechodnik? Na początku wojny w Otwocku żyło jeszcze około 10 000 Żydów. Stanowili oni ponad 50% całej ludności miasteczka. W grudniu 1940 roku Niemcy utworzyli w Otwocku getto i umieścili w nim wszystkich Żydów. Warunki życia w getcie były katastrofalne. Śmierć była na porządku dziennym. Do lata 1942 roku zmarło ich prawie 2000, czyli niemal 20% wszystkich mieszkańców getta. Ale nie wszyscy Żydzi w getcie znosili tak samo te cierpienia. Perechodnik pisze o tym wprost. Życie w getcie było dość dziwne, niczego nie brakowało. Za pieniądze wszystko można było dostać. Bogaty żył, ubierał się, jadł, pił, nie obawiając się zupełnie wysyłki do obozu. Za pieniądze można było zawsze się wykupić. Z chwilą, gdy biedny dosłownie puchł z głodu i umierał na oczach ludzi. Rozpoczęła się wtedy istna epidemia tyfusu. Moc ludzi chorowało i umierało. W ogóle wytworzyła się wówczas taka atmosfera, że każdy przede wszystkim chciał sam z rodziną przeżyć wojnę, samemu żyć, dobrze żyć i jak najmniej własnych rzeczy sprzedać. Owszem, pomagano biednym, były bezpłatne kuchnie, sierocińce, ale faktycznie nie było to na dostatecznym poziomie. Ogół przyzwyczaił się do widoku ludzi spuchniętych, konających z głodu i przechodził nad tym do porządku dziennego. Do tego ogółu zaliczał się oczywiście sam Perechodnik, któremu żyło się w getcie całkiem nieźle dzięki sporym oszczędnościom. Ponadto w lutym 1941 roku Perechodnik zaciągnął się do żydowskiej służby porządkowej, co miało mu ułatwić skuteczne przetrwanie wojny. Dzięki służbie w żydowskiej policji uwolnił się też, przynajmniej na razie, od systematycznie organizowanych w getcie łapanek, które zapełniały kolejne transporty Żydów do obozu. Tyle tylko, że służba w żydowskiej policji miała złą renomę, ponieważ w istocie sprowadzała się ona do wykonywania wszystkich poleceń niemieckiego okupanta. Z relacji Perechodnika wynika, że on sam starał się być przyzwoitym i osobiście nie brał udziału w organizowaniu łapanek. Jako policjant zajmował się zbieraniem kontyngentowego chleba dla Judenratu, czyli żydowskich władz getta i samej żydowskiej policji. Wiosną 1942 roku mieszkańcy otwockiego getta wiedzieli już o masowych rozstrzeliwaniach, deportacjach i systematycznych mordach Żydów. Widmo zagłady stało się dla nich realne, także tutaj, w otwockim getcie. Niektórzy z jego mieszkańców zaczęli myśleć o tym, jak się przed nią uratować i szukali kryjówek poza gettem, albo usiłowali załatwić sobie fałszywe dokumenty, dzięki którym mogliby funkcjonować po aryjskiej stronie. Ale na to trzeba było mieć dużo pieniędzy. Znacznie więcej mieszkańców otwockiego getta miało nadzieję, że ich getto zostanie jednak przez Niemców oszczędzone, a wojna się niebawem skończy. Żona Perechodnika za wszelką cenę chciała opuścić getto i nalegała na męża, aby ten postarał się o fałszywe papiery. Ale on nie reagował na błagania żony, bo wierzył w to, że jako policjant żydowski jest w stanie zapewnić jej i córce bezpieczeństwo. W swoich zapiskach Perechodnik skreślił przy tej okazji słowa: ja jestem policjantem i to tym z ważniejszych, także jestem zupełnie spokojny o siebie i swoją rodzinę. Ale sytuacja w getcie się dramatycznie pogarszała. Dopiero w sierpniu 1942 roku Perechodnik zaczął rozpytywać znajomych Polaków, czy istnieje szansa na to, aby oddać na wychowanie jego
córeczkę, oczywiście za pieniądze. I taka szansa rzeczywiście była. Tyle tylko, że zabrakło już na to czasu. 19 sierpnia 1942 roku w otwockim getcie zaczęła się akcja wysiedleńcza. Niemieckie oddziały, złożone między innymi z Ukraińców, wkroczyły do getta i zarządziły, aby wszyscy jego mieszkańcy zebrali się na głównym placu. Doszło wówczas do dantejskich scen, bo Niemcy strzelali do mieszkańców getta bez ostrzeżenia, a żydowska policja, w której służył Perechodnik, zaganiała ich na plac, aby potem zapędzić do podstawionych już wagonów. Wśród tego tłumu znalazła się również jego żona z córeczką, które Perechodnik siłą wyciągnął z kryjówki i zaprowadził na wspomniany plac. Wierzył w to, że rodziny policjantów zostaną jednak oszczędzone. Tymczasem żona Perechodnika błagała go o to, aby wyciągnął z wagonu córeczkę jej siostry, ale ten już jej nie słuchał. Wspominając w swojej spowiedzi tamte sceny, zapisał słowa: w tym dniu rozum nami nie kierował, ale ślepy instynkt, który ukazał prawdziwe oblicze bestii ludzkiej, szlachetności jednych ludzi, podłości drugich. Gdy już załadowano wszystkich do wagonów, żydowscy policjanci doznali szoku. Karabiny niemieckich napastników zostały skierowane na nich samych i usłyszeli, że ich rodziny również muszą trafić do wagonów. Żydowscy policjanci, słysząc te słowa, nie stawili żadnego oporu. Zresztą nie mieli nawet czym stawić, bo uzbrojeni byli tylko w drewniane pałki. Transport niebawem odjechał do Treblinki. W tym transporcie znalazła się żona i córka Perechodnika, a także rodziny innych żydowskich policjantów. Tymczasem w getcie trwała dalej akcja wysiedleńcza i dalej prowadzona ona była przy współudziale żydowskich policjantów. Ci ostatni wyciągali tych Żydów, którzy powłazili do różnych kryjówek, a następnie łączyli ich w grupy. Były one potem rozstrzeliwane przez Niemców i grzebane w masowych grobach wykopanych na terenie getta. Żydowskim policjantom Niemcy obiecali, że po ostatecznym oczyszczeniu getta zostaną odesłani do obozu pracy. I tak rzeczywiście się stało. Perechodnik wraz z kolegami zostali przetransportowani do obozu pracy w pobliżu Legionowa. Stamtąd w grudniu 1942 roku Perechodnik uciekł i ukrywał się w Warszawie. Siedząc przez wiele miesięcy w jednym mieszkaniu, miał sporo czasu na przemyślenia. W rezultacie tego zaczął pisać swój pamiętnik w formie osobistej spowiedzi. Zrodziła się ona w niewyobrażalnym bólu i cierpieniu, jakie Perechodnik przeżywał po śmierci swojej żony i córeczki. To właśnie dlatego jego spowiedź jest tak bardzo emocjonalnym przekazem. Perechodnik oskarża w niej nie tylko samego siebie, Niemców, ale przede wszystkim samych Żydów o to, że nie stawili żadnego oporu. Oskarża również Polaków o rabunek pożydowskiego mienia i pomoc w wyłapywaniu żydowskich uciekinierów z otwockiego getta. Z jego perspektywy życie Polaków było wtedy beztroskie. Mało tego, w jego ocenie Polacy po likwidacji getta zyskali możliwość szybkiego wzbogacenia się poprzez przejmowanie pożydowskich majątków. Perechodnik opisuje między innymi takie zdarzenie. Pewnego razu przy parkanie zahaczył mnie Franciszek z pretensją, czemu zniesławiam jego dobre imię w Otwocku, opowiadając wszystkim, jakoby on zabrał moje rzeczy. Przecież sam wiem, że te rzeczy są do mojej dyspozycji. No, oczywiście po wojnie. Ów Franciszek to w rzeczywistości Franciszek Stańczak, były woźny w gimnazjum w Otwocku.
Perechodnik nie był jedyną ofiarą chciwości woźnego Stańczaka. Można jednak wywnioskować, że jego pretensje do Perechodnika mówią również o tym, że taka postawa jak jego była negatywnie postrzegana przez lokalną społeczność. Tak jak tysiące innych ofiar zagłady, Perechodnik traktuje zachowania polskich szmalcowników jako zjawisko powszechne w polskim społeczeństwie. Ale taka właśnie była perspektywa wszystkich żydowskich ofiar i trudno się temu dziwić. Czytając pamiętnik Perechodnika, można na jego podstawie sformować dowolne oskarżenie pod adresem polskiego społeczeństwa, którego obraz został przez niego mocno wypaczony. Ale pomimo tego waloru, lubiący oskarżać Polaków historycy Holokaustu, do pamiętnika Perechodnika jakoś nie sięgają. Nie robi tego nawet sam Jan Tomasz Gross. Jest tak z jednego zasadniczego powodu. Perechodnik jeszcze bardziej niż Polaków oskarża samych Żydów, a to jest dla badaczy Holokaustu nie do zaakceptowania. I dlatego wolą świadectwa innych ofiar zagłady, bo takiego oskarżenia w nich nie ma, a wtedy łatwiej dać się wiarę wszystkiemu. Czy Adolf Hitler był politykiem prawicowym czy lewicowym? Na to pytanie nie odpowiedział żaden z biografów wodza III Rzeszy. Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w książce Rainera Zitelmana, która została wydana nakładem wydawnictwa Freedom Publishing. Z tej książki dowiecie się również, jakie idee najbardziej wpłynęły na sukces polityczny Hitlera. Dlatego właśnie warto ją przeczytać. Zakazana historia Sowietów to druga moja książka w serii wydawnictwa Fronda, którą warto przeczytać. Opowiadam w niej historię sowieckiego państwa, najbardziej zbrodniczego państwa w dziejach świata. Warto ją poznać, bo współczesna Rosja, jego spadkobierczyni, znowu dąży do podbicia narodu. Książkę można nabyć z moim autografem, a nawet możliwa jest osobista dedykacja. Jest wciąż do nabycia moja książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze filmów na kanale Zakazane Historie i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance Asii, spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.